Hello, my name is Marta. This video is devoted to present perfect, and this is the first part of the whole topic on present perfect. And let's start with the form. So in positive sentences we have the subject, czyli podmiot, then have or has, I have, you have, but she, he, it has, we, you, they have, czyli mamy have bądź has w zależności od osoby. And then the past participle, czyli ta trzecia forma czasownika. Dla czasowników nieregularnych to właśnie trzecia forma, dla czasowników regularnych po prostu forma z końcówką ed. For example, I have lived in Łódź for 5 years. Or she has seen Titanic twice. In questions we use inversion. So inversion, we change places. Pytania tworzymy poprzez inwersję, czyli zamianę miejscami podmiotu i czasownika, tutaj czasownika naszego posiłkowego, have bądź has. So have, has plus the subject plus the past participle. For example, have you seen Titanic? Have you seen Titanic? So we start with have or has, then the subject and the third form. And negation, in negative sentences, the subject plus have or has plus not and the past participle. Czyli w zdaniach przeczących dodajemy tylko not do czasownika have bądź has, który możemy oczywiście skrócić do haven't or hasn't. So she hasn't seen that movie yet, or I haven't seen her for ages. I w pytaniach, w przyczeniach zawsze mamy tą trzecią formę czasownika, czyli proszę nie mylić z czasem past simple, w którym gdy mamy operatora, to potem jest podstawowa forma czasownika, tutaj zawsze jest trzecia forma, so the third form, past participle. So this was the form. Now let's move on to the usage. So the first point is connection with now, connection with present, or when we can see the results of something. Czyli pierwszym użyciem będzie to, gdy mówimy, że jakieś przeszłe wydarzenie ma związek z teraźniejszością, bądź możemy widzieć wyniki jakichś działań, rezultaty. Like in the first example, I have cleaned up my room. I've cleaned up my room, posprzątałem pokój, and the result is that the room is clean. So that's the result. The second one, where is Eve? She's gone out. Gdzie jest Ewa? Wyszła. She's gone out, so the result is that she's not at home now. And that's the result again. So we can see the results of something. The next point is experience. So when we talk about experience with, for example, ever or never, we often use these words with present perfect. So when we talk about experience, we use this tense, so present perfect. Gdy mówimy o naszym doświadczeniu, czymś, co już zrobiliśmy, widzieliśmy, próbowaliśmy w życiu, wtedy użyjemy właśnie czasu present perfect. Bo nieważne kiedy to się stało, ważne, że do tej pory w naszym życiu coś zrobiliśmy. So, have you ever eaten sushi? That's a question in present perfect. Mamy pytanie w czasie present perfect, które oznacza, czy kiedykolwiek próbowałeś, czy kiedykolwiek jadłeś sushi. Have you ever eaten sushi? To jest pytanie o doświadczenie, o to, czy coś kiedyś robiłeś. She's been to New Zealand once. She's been to New Zealand once. Czyli była w Nowej Zelandii raz w swoim życiu. I nie jest to jeszcze zakończony etap, tak, bo ona nadal żyje, to trwa, to może się zmienić, może kolejny raz pojechać do Nowej Zelandii. Dlatego używamy właśnie czasu present perfect. They have never read Romeo and Juliet. They have never read Romeo and Juliet.
And again, that's experience, something they have done or they haven't done in their lives. Czyli do tej pory nigdy nie przeczytali Romeo i Julii. And the third point is something started in the past and is still continuing till now. Czyli coś zaczęło się w przeszłości, ale trwa do teraz, do chwili mówienia, albo trwa nadal. Na osi moglibyśmy sobie to zaznaczyć w ten sposób. This is now, so the present. And something started in the past and is still continuing to now. Like for example, I've lived in England for 6 years. Mieszkam w Anglii od 6 lat. And I still live there. Czyli nadal tam mieszkam, mówimy od ilu, kiedy coś się zaczęło, ile już trwa. The second example is they've known each other for ages, czyli znają się od wieków. And they still know each other. Czyli do tej pory i nadal się znają, tak? Wskazujemy na to, od jakiego czasu coś się dzieje. Okay, so this was the use and the form of present perfect, and I recommend you to watch the second part of present perfect to get to know something more. And thank you for watching.